Cześć, tu Pan Ząbek i odcinek specjalny, a w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam przedstawić kogoś wyjątkowego. Osobę, która zainspirowała mnie do tego filmu i mam nadzieję, że jej historia zainspiruje również Was, żebyście wyszli ze swojej strefy komfortu i zrobili coś bezinteresownego dla innych osób. Kto to taki i czym się zajmuje? Zobaczcie sami. Aha, i w tym odcinku troszeczkę będzie mniej mojej osoby, ale tylko dlatego, że gwiazda na scenie może być tylko jedna. A w tym przypadku będzie to ona. Królik, oddaję Ci głos. Moi drodzy, króliczek, a jestem iluzjonistą, więc dlatego ten program jest taki, jaki jest. Dobra, zadawaj te swoje sztuczne pytania, dobra, a ja Ci będę oddawać sztuczne odpowiedzi. Jak Ty masz na imię? Magda. Magda. A w ogóle ktoś do Ciebie tak woła? Mam sporo znajomych, którzy po 6 latach znajomości zaskoczeni odkrywają: masz na imię Magda? No ja mam tak samo. Romantyczna przejażdżka gondolą nad Wrocławiem o Króliku. Czym Ty się w ogóle zajmujesz na co dzień? Na co dzień strzygę, jestem na stażu barbera. Ty jesteś kobietą renesansu, bo jak Cię poznałem, to zajmowałeś się zupełnie czymś innym. Czym Ty się zajmowałeś w Ostatnie 7 lat? 7 lat, no. Ostatnie 7 lat tańczyłam na róże. Jeździłam jako kurier rowerowy, pracowałam na budowie, pracowałam w gastronomii, pracowałam na barze. No i ostatnio strzygę ludzi. Pracuję trochę jako barber i... Tak sobie pomyślałem, że może powinienem skorzystać z okazji i dać sobie ściąć kitkę, którą mam na głowie od 22 lat. Ale założę się, że większość z Was nawet nie ma pojęcia, że ona istnieje, ponieważ od jakiegoś czasu skrywam ją pod moją czapką. Swego czasu była takim znakiem rozpoznawczym Pana Ząbka, ale te czasy minęły i tak sobie myślę, że może najwyższa pora ruszyć dalej i zmienić coś na swojej głowie. Do tej pory byłem łysy z długimi włosami, a te czasy się chyba już kończą i... No i co? Zrobimy to? Ale to jest taka śliczna kitka. Właściwie powiem Ci, że wszyscy mówią o tym, że to jest śliczna kitka, albo mówią, że są do tego przyzwyczajeni do niej. A ja je cały czas mam pod czapką. Też na pewno ma być, tak? Jasne, że nie chcę. Pedro, dzwonię do Ciebie później, dobra? Bo teraz nie mogę. Ręka się odsunęła. Nie strzygę bezdomnych. I porozmawiamy dzisiaj o strzyżeniu bezdomnych. Skąd pomysł na strzyżenie bezdomnych? Jak zaczęłam się tak trochę tym interesować, że przyjemnie mi się strzygło moich kolegów i postanowiłam podpatrywać u jednego barbera, to stwierdziłam, że potrzebuję więcej modeli i pierwsze co mi przyszło do głowy, że powinnam do schroniska dla bezdomnych. I mnie to uzależniło. Uzależnia mnie ten moment, kiedy podchodzę, bo ja strzygę bez luster tam, żeby ich nie krępować, siebie nie krępować. Jak ten moment, kiedy podchodzisz z drugiej strony osoby i patrzysz jej w oczy, patrzysz, czy dobrze zastrzyżona, nie? I zazwyczaj jest taka wdzięczność w ogóle mega w oczach. No i w ogóle ci ludzie w ogóle doceniają dotyk. Zawsze dużo schodzę. I jak to było, że wpadłaś na pomysł, że zadzwonisz do nich, przyjdziesz tutaj i zapytasz się, czy... No zadzwoniłam do nich, czy w ogóle, czy jest taka potrzeba, czy mogę w ogóle, jak mam się na to przygotować. No i mówię, dobra, pewnie wpada, już tu kiedyś chodził taki jeden Azjata z Ameryki. No i tak przyszłam.
Ja się spodziewałam, trochę się bałam w ogóle, totalnie nie wiedziałam czego mam się spodziewać. Ja byłam bardzo właśnie przygotowana na pasożyty. Znaczy społeczny czy na głowę? Na głowach. No to jest jakby rzecz, która się zdarza. I pytałam o to, jak się często zdarza, jak się zabezpieczać, przed którymi w ogóle. Także luz, nie ma się czego bać. Chciałam jeszcze zacząć strzeć na ulicy, ale się też zabieram do tego, jak jest dojeżdża. Brakuje mi na razie czasu. No i właśnie takiego bycia z ludźmi. Ale będę to w końcu robić. Tylko nie wiem, bo jakby... Ale chodzicie o bezdomnych? Tak, o bezdomnych i też domnych. Jakby chciałabym czasami na przykład w jakichś tam zachodnioeuropejskich miastach. W Maroku widziałem. Tak? W zachodnioeuropejskich miastach chciałabym strzec za pieniążki na ulicy, ale wybierać sobie też bezdomnych. Nie jest to tak w ogóle, że ja teraz mam staż u barbera. To nie jest tak w ogóle, że to jest moja pasja i że ja chcę temu poświęcić całe życie, nie? U barberów, u których się uczyłam, to w ogóle jak się przyznałam do tego, że nie chcę tego robić 6 dni w tygodniu przez najbliższe 30 lat, albo nawet 10, to się za głowę łapali. Jak możesz? Nie, przecież to jest takie cudowne. No fajnie jest, ale można robić masę różnych innych rzeczy też, nie? Mówiłam właśnie do gościa, który mnie zupełnie w tym zrozumiał. Moim mistrzem jest który ma strzyże 28 lat, ma dużo mistrzowskich tytułów. I chociaż w środowisku ludzie go z jakiegoś powodu nie lubią, to mnie kompletnie zrozumiał w ogóle w tym, co ja chcę robić. Bo jakby w ogóle nie wciskał mi tego, że to jest tak super sztuka, że ja koniecznie muszę siedzieć w salonie. Tylko, że bo sam w hospicjach. Okay. Znasz tych niektórych panów po imieniu już? Tak, tak, już się kojarzę. Ja pamiętam wszystkich swoich pierwszych, które strzegał pierwszego dnia. Byłam tak przerażona w ogóle. I oni też nie mieli do mnie zaufania. Strzegłam tego pana Wojtka, który tam przyszedł na koniec ich podogadywać. No i zobaczyli efekt. Taki sobie był, ale stwierdzili, okej. taki sobie. To idą. Jedna osoba za drugą, to chyba tam z 8 godzin strzegłam swoje. Fizycznie chyba trochę też wykańcza, trzeba się schylać. No jak jest fotel fryzjerski, to że go dać wyżej, niżej i to tak nie boli, nie? A przy takim byle krześle to boli. Całe ciało mnie wtedy tak straszliwie bolało i byłam taka szczęśliwa w ogóle. Ale robisz to dlatego, żeby się zdobyć praktykę, czy robisz to też dla chłopaków, żeby im pomóc? Nie, to robię z czysto egoistycznych pobudek. No to będzie To sprawia przyjemność. Mnie to masuje duszę. Aha, tak egoistycznie. Tak. No. Dobrze się z tym czuję. Kurde, może nie tak do końca egoistycznie, bo chodzę dosyć regularnie strzec, jakby wiem, tutaj nie byłam dawno, to tutaj już tyle osób będzie chętnych, tutaj tyle, żeby też ich tak nie zostawić, nie? Że chodziła, no bo dużo z tych ludzi chodzi do pracy, bo oni też chcieliby regularnie być do wszystkich ostrzeżeni. Tak. A ty jesteś wrocławianką? Nie. Jestem słoik. Słyszałeś ten dźwięk słoika z pod siedzeniem? Skąd pomysł na to? Będę strzyć. Ale ty 30 razy mnie to pytasz. Dobra. Stwierdziłam, że to jest dosyć mobilny zawód, gdzie można znaleźć zatrudnienie na całym świecie i można też robić na ulicy. A ja nie chcę się wiązać za bardzo z jednym miejscem. Moi drodzy, ten odcinek dobiega końca i mam nadzieję, że Wam się podobało, ale nim skończymy, powiem Wam o paru moich przemyśleniach. Minęło już parę dobrych dni od kiedy ściąłem swój kucyk, już jest późna jesień i zauważyłem, że czuję, że on jest cały czas na mojej głowie, ponieważ wielokrotnie, gdy zakładam czapkę, staram się go włożyć pod nią, ale go nie ma. I nawet teraz, gdy minęło 20 lat, tak mocno do niego się przywiązałem, że przez cały czas mam wrażenie, że on tu jest. I to nasuwa mi pewną myśl, że wielu z nas ma w głowie takie swoje przekonania, że bezdomni ludzie są takim ostrym marginesem, o których należy się trzymać z daleka. A mam nadzieję, że ten film pokazał Wam, że to są normalni ludzie, którzy dbają o swoją czystość, którzy pracują, ale po prostu troszeczkę im w życiu nie wyszło i należy się od nich odwracać. Życzę Wam miłego dnia, a jeśli ten film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu coś miłego dla królika, oczywiście wciśnijcie suba i do zobaczenia w kolejnym odcinku.
Znikam. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani również.